Rok 1672, Pawłowice. Mała wieś położona o 9 km na północny zachód od miasteczka Poniec. Gościńcem wiodącym do Leszna pędzi czarna karoca zaprzężona w piękne kare konie. W powozie siedzą Katarzyna Krystkowa, Anna Olechowa, Anna Wraśka, Wielgoszka, Marusza Szpitalna, Chroma Wawrzyńcowa oraz Regina Stachowa. Nastroje panują przednie. Kobiety rozmawiają, śmieją się i popijają wino. Wszystkie pięknie ubrane i w doskonałych humorach. Jadą na ekscytujące spotkanie. Na Łysą Górę. Co do dokładnego położenia geograficznego, Łysej Góry panują sprzeczne opinie. Jedni mówią, że to miejsce ukryte na polanie w Dębnie, inni, że na uroczysku w Brzezinach. W sumie to nie jest ważne. Woźnica i tak wie doskonale, dokąd zawieźć nasze bohaterki. W końcu to nie jest pierwsza taka wyprawa. Gdy przybywają na miejsce, zabawa się rozkręca. Do Katarzyny od razu podchodzi jej diabeł, Jasiek. Jest przystojnym mężczyzną w sile wieku. Ubrany cały na czarno, z szatańskim błyskiem w oku, porywa Katarzynę do tańca. Jej towarzyszki nie muszą długo czekać, do nich też już biegną diabły. Wśród nich wyróżnia się stary Kuba. Chwyta Reginę za rękę i zaczynają namiętny taniec. Wszystko to ogląda spod przymkniętych powiek stary czart siedzący na krześle przy suto zastawionym stole. Uśmiecha się lekko. Gdy zmęczeni tancerze chcą odpocząć, podchodzą do stołu. Jedzą, piją wino i piwo, rozmawiają i się śmieją. W pewnym momencie Jasiek prowadzi jedną z kobiet przed oblicze starego. Gwar milknie. Ta niewiasta jest tu po raz pierwszy. Przed nią swoista inicjacja. Widać, że jest przestraszona. Stary diabeł, uśmiechając się wrednie, pyta: Będziesz tu często bywała u nas? Kobieta odpowiedziała: Będę. Stary dalej pyta: Będziesz źle czyniła? Będę. Będziesz nam służyła? Będę. Te deklaracje zostały przyjęte z widocznym zadowoleniem, ale to nie był jeszcze koniec egzaminu. Diabeł dociekał dalej. Czy wyrzekasz się Najwyższego i Najwyższej i wszystkich świętych? Kobieta znowu zgodnie z oczekiwaniami odpowiedziała: Wyrzekam. Wtedy starszy diabeł wstał i kazał jej podać sobie rękę. Teraz już jesteś nasza. Impreza trwała dalej. Dzika muzyka grała, wino się lało strumieniami, a za chwilę miała rozpocząć się prawdziwa orgia. Tak mniej więcej sabaty czarownic opisywało 5 kobiet z okolic Pawłowic, które 27 maja stanęły przed obliczem sądu wójtowskiego z miasta Ponieca. Władze przybyły specjalnie do wsi, żeby zbadać sprawę czarów i wydać, ich zdaniem, sprawiedliwy wyrok. Oskarżenie wnieśli Wojciech Tęgi i Jagna Kaczmarka. Kim był Wojciech, właściwie nie wiemy. Zapewne miejscowym gospodarzem. Przed 2 laty, w 1670 roku, na pawłowickim kiermaszu, na pewno był właścicielem cielęcia. Ciele owo zostało napojone przez oskarżoną Katarzynę Krystkową i wkrótce potem zdechło. Co gorsza, ciele Krystkowej, pijące tuż obok, z tego samego koryta, miało się wyśmienicie. Wojciech uznał to za widomy znak podstępnych, a zapewne i nieczystych działań Katarzyny. I to właśnie ją oskarżył o celowe otrucie zwierzęcia. Na tym, po złożeniu stosownej przysięgi, jego rola w tej sprawie się kończyła. Nieco więcej powiedzieć można o Jagnie. Jest ona określana w dokumencie jako żona Kacpra i jednocześnie Kaczmarka. Sugeruje to, że prawdopodobnie wraz ze swoim mężem prowadziła karczmę w Pawłowicach. O ile zeznanie Wojciecha można byłoby od biedy zignorować lub potraktować jak zwykły przypadek, o tyle opowieści Jagny nie można było już lekceważyć. Jagna Kaczmarka, Kacprowa żona, powiedziała, iż przyszło do niej dziecię na imię mające Małgorzata, Krystkowa córka, lat około 5 lub 6 i prosiło o chleb. Odpowiedziała jej Kaczmarka: lepiej, żebyś Pana Boga prosiła o deszcz, a nie żebrała. Na co jej to dziewczę odpowiedziało: uczynię ja deszcz, tylko mi chleba dajcie. I dała jej chleba. Potem to dziewczę poczęło bić rękoma w ławkę wedle pieca i za tym biciem albo pukaniem nie deszcz, a raczej wicher wielki powstał. Wywoływanie deszczu, mimo że nieudane, było poważnym oskarżeniem, nad którym społeczność wsi nie mogła przejść do porządku dziennego. Trzeba było wezwać sąd z pobliskiego Ponieca, który w tamtym czasie rozciągał swą jurysdykcję nad Pawłowicami. XVII wiek w Wielkopolsce to była zupełnie inna rzeczywistość niż ta, którą my znamy. Rok 1672. Oświecenie we Francji miało się rozpocząć dopiero za 8 lat, ale kiedy czytam XVIII-wieczne księgi sądowe, to dochodzi
dochodzę do wniosku, że na polską prowincję nigdy nie dotarło i proszę nie odbierać tych słów jako pomniejszanie lub dezawuowanie naszych wsi i miast. Podobnie było w całej Europie, bo poza wąskim gronem intelektualistów, szerokim rzeszom społeczeństw europejskich w tym okresie było bardzo daleko do naukowego podejścia do życia. W czasie, w którym rozgrywają się nasze opowieści, świat otaczający człowieka był bezwzględny, brutalny i zdradziecki. Na ludzi czyhało mnóstwo śmiertelnych niebezpieczeństw. Chłop żył w permanentnym stresie. Jeżeli nie umarł z głodu na przednówku, nie spłonęła mu chałupa po przejściu obcych lub swoich wojsk, nie zdechła krowa od pomoru i nie został pobity przez ekonoma, to mógł mówić o olbrzymim szczęściu. Mieszczanom wcale nie żyło się lepiej. Miasta i miasteczka epoki nowożytnej to były prawdziwe umieralnie. W omawianym okresie miasta nigdy nie miały dodatniego bilansu demograficznego. Pożary i epidemie zbierały śmiertelne żniwo, a praktycznie brak infrastruktury sanitarnej prowadził do sytuacji, gdy nie trzeba było wcale dżumy lub cholery, żeby zejść z tego łezpa dołu, choćby na zwykłe zatrucie pokarmowe. To co? Czyżby tylko szlachta miała dobrze? No też nie. Wieki XVII i XVIII obfitowały w liczne konflikty zbrojne. Panowie bracia, nawet jeżeli nie ginęli z ręki wroga, to łatwo mogli się przenieść na lepszy ze światów, przebywając w obozie wojskowym. Czy to za przyczyną burdy po pijaku, czy bardziej prozaicznie od zepsutego jedzenia lub skażonej wody. Tak naprawdę stanem, który dawał największe szanse na dożycie późnej starości, był stan duchowny. Jako wiejskiemu proboszczowi na wygodnej plebanii lub zakonnemu braciszkowi ukrytemu za murami opactwa raczej nic wam nie groziło, pod warunkiem, że nie zabili was szwedzcy najeźdźcy luteranie albo jakaś zaraza. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że praktycznie każdy problem rozwiązuje nauka i technika. Ludzie z XVII i XVIII wieku nie mieli takiego luksusu. Nie tylko nie wiedzieli, że za wiele chorób odpowiadają mikroby, ale w ogóle nie łączyli higieny ze zwiększeniem szans na przetrwanie. Dopiero w 1847 roku zaczęto wymagać od lekarzy porządnego mycia rąk przed zabiegiem. Mówiąc krótko, człowiek w tamtych czasach wiódł życie, które było ciągle zagrożone. Tych niebezpieczeństw było mnóstwo, a on często nie rozumiał ich mechanizmów, więc nie miał jakichkolwiek faktycznych i skutecznych narzędzi do obrony. Tak jak my ufamy i powierzamy nauce rozwiązywanie naszych kłopotów, tak ludzie z XVII i XVIII wieku pokładali nadzieję w religii i magii. Tak, dokładnie, powtórzę. Magii. Dziś czasami używamy określenia magia ludowa, ale wtedy to była magia powszechna, która występowała na każdym poziomie drabiny społecznej. Od króla Stefana Batorego, który gościł na swoim dworze sławnych magów Edwarda Kelleya i Johna Dee, przez magnatów takich jak Mikołaj Wolski, marszałek koronny, który był protektorem najsłynniejszego polskiego alchemika Michała Sędziwoja, pomiejski patrycjat w osobie np. Szymona Szostka z Ostroroga, który po pomoc zwracał się do Katarzyny z Kuślina, sławnej czarownicy, której poświęciliśmy 2 odcinki naszej serii. Warto podkreślić, że ta magia była głęboko związana z religią. Często zaklęcia magiczne odwoływały się w swych inkantacjach do katolickich świętych i aniołów. Katolicyzm i magia współistniały i uzupełniały się, odpowiadając na ludzką potrzebę zrozumienia świata i nadziei na lepsze jutro. Jak bardzo te wierzenia były powszechne, jest z naszego naukowego punktu widzenia wręcz niewiarygodne. Tylko w naszej serii, oprócz historii miłej Kaśki z Kuślina, mamy również opowieść o sabotażu w pewnej gorzelni w Wągrowcu, gdzie magii używano ponad wszelką wątpliwość. W księgach wójtowskich jest sporo procesów o czary, głównie kobiet, ale mężczyźni czarownicy też się trafiają. Wielkopolska, zdaje się, wiedzie w tym względzie w porównaniu do innych regionów niechlubny prym. Kiedy się czyta akta sądowe, można dojść do wniosku, że oskarżone dzieliły się na 2 podstawowe typy. Pierwszym były kobiety o silnej pozycji ekonomicznej, prowadzące swoje własne interesy, niezależne i wykorzystujące powszechną wiarę w czary dla swojej osobistej korzyści. One faktycznie udzielały magicznych porad i odprawiały rytuały. Przykładem takiej postaci jest oczywiście Katarzyna z Kuślina, ale nie tylko. Zachęcam do lektury fenomenalnej książki Czarownicom żyć nie dopuścisz, autorstwa pana Jacka Wijaczki. To właśnie tam znalazłem postać niejakiej Doroty Paluszki, handlarki i lichwiarki z Gniezna, o której może też powstanie kiedyś osobny materiał.
Sądzę, że obie te panie, i Katarzyna z Kuślina, i Dorota z Gniezna, stanowiły typ cynicznych osób, które w nic nie wierzyły, miały pełną świadomość, że czary nie istnieją lub są co najmniej przereklamowane, ale z drugiej strony doskonale zdawały sobie sprawę, że większość ludzi daje im wiarę i można to wykorzystać. Obie prowadziły szeroką działalność i obie używały swoich tajemnych mocy do manipulowania i zastraszania. Wszyscy wiedzieli, czym się zajmują i licznie korzystano z ich usług. Obie były nie tylko szanowanymi członkiniami społeczeństwa. Ich się po prostu najzwyczajniej bano. Ale w końcu trafiły przed oblicze sądu. Nastąpiło to jednak w szczególnych okolicznościach. W przypadku Katarzyny należało ukarać kogoś za puszczenie z dymem połowy miasteczka, a powiedzmy sobie szczerze, pośrednio Kaśka się do tego przyczyniła. Dorota natomiast narobiła sobie licznych wrogów. Niewykluczone, że pożyczając pieniądze i biorąc rzeczy pod zastaw na lichwiarski procent w trudnych czasach, co skończyło się wniesieniem przeciwko niej zbiorowego pozwu. W obu tych przypadkach w trakcie procesów nie ma ani słowa o diabłach, łysych górach i całym tym anturażu. Można by sądzić, że prawdziwe czyny Kaśki i Doroty dostarczyły sędziom tyle materiału dowodowego, że sabaty nie były już potrzebne do rozpalenia stosu. Myślę jednak, że przyczyna jest inna. Oba te wydarzenia miały miejsce na samym początku XVII wieku. Minęło jeszcze trochę czasu, zanim do Polski z opóźnieniem dotarła na dobre moda na polowania na czarownice, a skala zjawiska przybrała na sile. Wtedy nie mamy już ciekawych, indywidualnych historii. W każdej miejscowości zaczyna powtarzać się ten sam schemat i te same prymitywne motywy zeznań. Diabły, łysa góra, wszędzie wyglądające tak samo sabaty, wyrzekanie się wiary, trujące proszki na bydło i czarodziejskie maści pozwalające na wylatywanie kominkiem. Tak, jakby ofiarom sugerowano, co mają mówić, albo taki właśnie stereotyp czarownicy utrwalony został w wyobraźni ludu. Najwięcej takich procesów miało miejsce od lat 70. XVII wieku do 30. stulecia następnego. Był to trudny czas dla mieszkańców naszego kraju. Liczne nieszczęścia i bieda wzmagały psychozę strachu i nakazywały szukać winnych. Na fali kontrreformacji duchowieństwo jeszcze podsycało te nastroje, wiążąc wszelkie magiczne praktyki, które do tej pory były stałym elementem otaczającego świata, z wrogiem numer 1 – diabłem. Zrobiło się niebezpiecznie. I tu pojawia się właśnie ten drugi typ oskarżonych o czary. To osoby, które zwykle o magii i zaklęciach nie miały pojęcia. Przypadkowe ofiary, które znalazły się w złym miejscu, o złym czasie. Ktoś powiązał chorobę swojego dziecka z odwiedzinami znajomej. Komuś wydał się podejrzany garb staruszki mieszkającej na końcu wsi. Ktoś usłyszał plotkę o nieodpowiednim prowadzeniu się córki kuma. Ktoś wreszcie miał zatarg z sąsiadką i postanowił pozbyć się jej w sprytny sposób. Trzeba było uważać na czyny i słowa, bo zaczynało się banalnie. Czasem zwykła sąsiedzka kłótnia i parę nieprzemyślanych wyzwisk mogło napytać biedy. Najpierw na przykład świnie weszły komuś w szkodę i zaczęły ryć grządki. Zdenerwowana gospodyni łapała, co miała pod ręką, miotłę, motykę albo i coś ostrzejszego i rzucała się z krzykiem na wredną nierogaciznę. Kiedy któreś zwierzę ucierpiało od takiej interwencji, na ratunek poturbowanym świnkom ruszał ich właściciel lub właścicielka. Padały obelgi pełne zwrotów na K, bo już wtedy nasz naród bardzo lubił to słowo. I pół biedy, gdy tylko takie wyzwiska leciały w wielkopolskie niebo. Niestety czasami krewkie niewiasty przekraczały cienką czerwoną linię i obok swojskiego słowa naka pojawiała się dodatkowa obelżywość. Brzmiało to mniej więcej tak: ty kurwo czarownico jedna. Czasami mógł to być początek czyjegoś końca. Jeżeli szybko nie zażegnano polubownie takiej awantury, to dalsza eskalacja mogła prowadzić do oskarżeń, które nijak miały się do prawdy, za to wymagały stanowczego zbadania przez władze. A badanie w tamtych czasach było dość klarownie zdefiniowane. Najpierw tak zwane przesłuchania dobrowolne, często trzykrotne, potem przesłuchania na torturach. Tortury również trzykrotnie powtarzano. Po takiej ścieżce zdrowia mało kto nie zeznawał inaczej niż tak jak przesłuchujący oczekiwał. Pan Jacek Wijaczka świetnie pokazuje na przykładzie procesów o czary we wsi Jędrzejewo pod Gnieznem, z jak błahych powodów i jak łatwo nakręcała się spirala oskarżeń. W 1675 roku ofiarą polowania na czarownicę stała się tam między innymi niejaka Agnieszka Gorowska. Sprzedała ona szewcowi Janowi Łańcuckiemu i jego małżonce piwo, od którego się pochorowali, a do tego przez szacowną małżonkę trzeciego dnia przemówił ponoć diabeł.
Jan widać uznał, że zachowanie połowicy wykracza poza ramy jej zwykłej narowistości i udali się wspólnie po poradę do egzorcysty. Ten poradził im, żeby wykopali pod swoim łóżkiem dół głęboki na 2 łokcie i sprawdzili, czy nie ma tam zakopanych czarów. Kopiąc we wskazanym miejscu oraz pod progiem, natknęli się na kości, zboże, węgle i parę innych ciekawostek, być może umieszczonych tam podczas wznoszenia domostwa. Traf chciał, że w trakcie tej czynności wpadła do nich właśnie Agnieszka, co wydało się wysoce podejrzane. Już samo to było podstawą do jej uwięzienia, a szybko znaleźli się i inni świadkowie jej rzekomych złych poczynań. Niejaki Wojciech Ostrowski zeznał, że oskarżona próbowała mu kiedyś podprowadzić gęś, ale odzyskał ją, w porę zauważywszy, co się święci. Wkrótce jednak wszystkie gęsi mu wyzdychały. Mało tego, Agnieszka rozsypała jakiś proszek na progu jego domu i odtąd żona traciła każdą ciążę. Dalej wyciągnięto przypadek kobiety, której zaszkodziła gorzałka wypita u oskarżonej, na co poszkodowana miała narzekać do samej swojej śmierci. Kolejny świadek przyłapał Agnieszkę przed domem Łańcuckich na jakichś podejrzanych czynnościach i złorzeczeniu. Według zeznań nawet mąż Gorowskiej wierzył w jej moce rzucania uroków i sprowadzania nieszczęść. Mimo początkowych zaprzeczań w toku dochodzenia, torturowana Agnieszka wyznała wszystko, czego od niej oczekiwano i podała nazwiska swoich licznych towarzyszek, z którymi bywała na Łysej Górze. Nawet jeśli oskarżonej udało się przetrwać tortury i do niczego nie przyznać, pamiętajmy, że jeszcze istniała w zanadrzu tzw. próba wody. Zawsze można było oporną delikwentkę dla pewności związać i wrzucić do pobliskiego stawu lub jeziora. Jeśli utonęła, to znaczy, że była biedaczka niewinna i dostanie uczciwy, katolicki pogrzeb. Jednak jeśli jakimś cudem utrzymywała się na powierzchni, widomym znakiem było, że miano do czynienia z wiedźmą, a wiedźmę należało spalić. O próbie wody wiem z literatury. Sam nie natknąłem się jak do tej pory na taki przypadek w księgach sądowych, poza krótką wzmianką ze sprawy Kaśki z Kuślina, gdzie pada zdanie, że ostroroscy sędziowie chcieli ją pławić przy okazji sprawy ślusarskich pieniędzy. Nie doszło jednak do tego. Wróćmy jednak do Pawłowic, do roku pańskiego 1672. Nie ma tutaj moim zdaniem żadnej wyrachowanej wiedźmy, która prowadziła swoje szemrane interesy. Całe oskarżenie zostało uszyte na bazie słów i zachowań 6-letniego dziecka, o ile w ogóle mała Małgosia faktycznie tak się zachowała. Przypomnijmy, dziewczynka przychodzi do karczmarki i prosi ją o chleb, na co wredna Jagna podpuszcza dziecko mówiąc: lepiej żebyś Pana Boga prosiła o deszcz, a nie żebrała. Małgosia miała na pewno bujną wyobraźnię, ale mogło być i tak, że jej macocha faktycznie uczyła ją jakichś zaklęć. To wcale nie byłoby nic dziwnego, ani niespotykanego w świecie pełnym przesądów, gdyby matka pokazała córce rytuał sprowadzający deszcz. Takie zaklęcie mogło być bardzo pożądane w agrarnym świecie XVII wieku. W tym kontekście zeznania Wojciecha Tęgiego o otrutym cielęciu sprzed 2 lat to tylko wisienka na torcie oskarżenia, a nie sedno. I warto zwrócić uwagę, po jak długim czasie wypływa ten zarzut. Najpierw spośród domniemanych wiedźm przesłuchano Małgosię. Kiedy czyta się te zeznania, trudno uwierzyć, że składa je 6-letnie dziecko. 2 razy wracałem do oryginalnego tekstu, żeby się upewnić co do jej wieku. Dziewczynka zeznała ni mniej, ni więcej, że sztuki czarowania nauczyła się od swojej macochy Katarzyny Krystkowej. Potem opisała, jak wykonywała różne jej polecenia, m.in. rozsypywała przy wrotach trujący proszek, który miał wywołać pomór bydła u sąsiada. Następnie opisała swoje pobyty na Łysej Górze, dokąd zabierała ją ze sobą macocha. Jej relacja mniej więcej pokrywa się ze scenką z początku filmu. Potem wezwano na dobrowolne zeznania. Dobrowolne, czyli bez tortur, macochę Małgosi, Katarzynę. Katarzyna chyba już wiedziała, co się kroi i postanowiła walczyć o życie. Musiała sobie zdawać sprawę z tego, że zaprzeczanie nie ma najmniejszego sensu. Przerażona, postanowiła więc zrzucić winę na kogoś innego. Opowiedziała historię, jak 7 lat temu Regina Stachowa czesała jej włosy i jak to wtedy zraniła ją w głowę grzebieniem tak mocno, że zaczęła krwawić. Podstępna przyjaciółka wykorzystała ranę, żeby zadać jej diabła o imieniu Jasiek. Jasiek zalecał się do Katarzyny raczej krótko i wziął ją na polu, gdzie pracowała. Potem zabrał ją na sabat, gdzie po niezbędnych formalnościach z czarcim szefem bawili się do białego rana. Tych sabatów było mnóstwo, w każdy czwartek. 52 czwartki w roku razy 7 lat to daje 364 sabaty. No nieźle dziewczyna szalała.
Potem pada przyznanie się do różnych win, a więc, że truła bydło, ale pod przymusem i że czart Jasiek groził jej i ją do tego nakłaniał. Jej ofiarą padł też wymieniony wcześniej Tęgi oraz niejaki Dawid, których krowy zawsze z wieczora doiła, pozbawiając właścicieli cennego mleka. Jasiek kazał również ukraść jej hostię z kościoła, ale ona się na to nie zgodziła. Przyznała, że kiedy przyprowadził drugiego czarta, to oddała temu drugiemu swoją pasierbicę Małgorzatę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w dotychczasowych zeznaniach Małgorzata nie wspomniała ani słowem o Reginie Stachowej. Z kolei Katarzyna robi z Reginy główną winną całej historii. Niemniej jednak obie wspominają o Maruszy Rachwałce ze szpitala pawłowickiego i to ją właśnie sąd wezwał jako następną do złożenia zeznań. Kiedy pada słowo szpital, to natychmiast przed oczami mamy duży, przeszklony budynek, po którym biegają tabuny ludzi w białych kitlach z maseczkami na twarzach. Takie miejsce, do którego się udajemy, gdy mamy poważne problemy ze zdrowiem. W XVII wieku słowo szpital oznaczało coś zupełnie innego. Szpitalem nazywano przytułek dla najuboższych, dom starców z wbudowaną opcją hospicjum, tylko bez jakiegokolwiek personelu medycznego. Tak, chyba udało mi się to w miarę dobrze opisać. Szpitale często położone były na obrzeżach miejscowości. Składały się przeważnie z dwóch izb. W jednej żyli mężczyźni, w drugiej kobiety. Prawo do zamieszkania przysługiwało ludziom z danej okolicy na starość, gdy już mieszkanie z potomstwem było niemożliwe. Schronienie znajdowały tam także osoby kalekie, ubogie i sieroty. Zapomnijcie proszę o wszelkich luksusach. To było po prostu w miarę suche miejsce do spania i tyle. Utrzymywało się z tego, co ktoś mu kiedyś zapisał. Kawałka pola, łąki, ogrodu, czynszu, procentu od kapitału albo zwykłej jałmużny. Jeden szpital miał łan ziemi i stały dochód, inny kilka zagonów i skarbonę, a jeszcze inny właściwie nic, poza litością parafian. Wróćmy do naszej podsądnej. Nie wiemy dlaczego, ale wydaje się, że Marusza od razu została wzięta na tortury. O dziwo, podczas przesłuchania nie wyznała nic. Coś ją jednak, być może perspektywa powtórnych mąk, skłoniło do przemyślenia sprawy i złożenia zeznań. Kobieta przyznała się do bywania na sabatach i opowiedziała, że przywiodła ją do tego niejaka Anna z Garzyna, która ponadto dała jej jakieś tajemnicze ziele, a stało się to w lesie, kiedy zbierały grzyby. Potem następują zeznania Anny Wraśki, także powołanej przez poprzedniczki. Kobieta idzie dokładnie tą samą drogą co Katarzyna i obciąża wszystkim Reginę Stachową. Zeznaje, że to Regina uczyła w Konkolewie czarować dziecko Fernatów oraz Barbarę, dziewkę służącą u Jurgi, i że to właśnie Regina zadrapała Kaśkę Krystkową grzebieniem i diabła Jaśka do niej przywiązała. A poza tym, to jeszcze otruła komuś woła w Konkolewie. Na koniec przesłuchano samą główną podejrzaną. W trakcie procesu to właśnie ta kobieta, Regina Stachowa z Konkolewa, zaczęła być kreowana zeznaniami Katarzyny i Anny na naczelną wiedźmę winną całej tej historii. Biedna Regina nie była specjalnie mężna, ale wcale jej się nie dziwię. Już podczas pierwszych tortur postanowiła iść na pełną współpracę. Potwierdziła, że od 8 lat bierze udział w spotkaniach na Łysej Górze, a od 15 para się czarami. Zeznała, że magicznych praktyk uczyła ją Dorota z folwarku. Opisała także przebieg swojej pierwszej wizyty u czartów, inicjację i intymne relacje z diabłem o swojskim imieniu Kuba. Przyznała się do tego, że zadała diabła Jaśka Katarzynie, gdy ją czesała. Wymieniła również cały szereg drobniejszych przestępstw, takich jak to, że uczyła czarów Barbarę, dziewkę Jurgową, że otruła woła pewnego chłopa oraz konie włodarza. Potem nastąpił ten etap przesłuchania, w trakcie którego Regina zaczęła denuncjować praktycznie całą miejscową żeńską populację. Posypały się nazwiska kobiet z Konkolewa, Pawłowic, Luboni i Robczyska, łącznie kilkanaście osób. Przesłuchania trwały niecały tydzień. W czwartek 2 czerwca zebrał się sąd i wydał wyrok. W uzasadnieniu wymienił wszystkie rzekome występki Reginy jako szczególny i najcięższy jej grzech, wymieniając wyrzeczenie się Boga, Matki Bożej i świętych. Sąd tedy niniejszy, zupełnie i według porządku prawa magdeburskiego, zagajony i zasadzony, uważając to dobrze, iż przerzeczona Regina Stachowa złe, a sprośne i nieczyste sprawy i uczynki swoje przeciwko miłości Bożej i bliźniego, i przeciwko prawu Bożemu i przyrodzonemu, także i prawu pospolitemu w prawie magdeburskim opisanemu, popełniła. Dlatego sąd niniejszy, stosując się do tegoż prawa magdeburskiego, za zgodnymi głosami i wydanymi ortylami panów przysiężnych, nakazał, aby Regina Stachowa za tak haniebne, a sprośne i nieczyste sprawy i złośliwe uczynki swoje, na stos drew,
Była włożona i ogniem spalona. I to wszystko, co mówią nam dokumenty o tej sprawie. Czujecie niedosyt? Bo ja i owszem. No bo spójrzcie, zaczęło się od wywoływania deszczu przez małą Małgosię z Pawłowic, a skończyło stosem dla Reginy z Kąkolewa. A co stało się z pozostałymi wymienionymi kobietami? W końcu w trakcie zeznań, oprócz biednej Reginy, oskarżenia padły na 19 innych niewiast z różnych pobliskich miejscowości. Liczba naprawdę niemała. Na pewno możemy stwierdzić, że skazano i wyrok wykonano na pechowej Reginie. 5 osób przesłuchano w trakcie procesu. Zastanawiające jest, że tylko 3 z nich zostały poddane torturom. Potrafię zrozumieć, dlaczego nie znęcano się nad 6-letnią Małgosią, ale jak wymigała się od tortur jej macocha. Jakie były dalsze losy pozostałych kobiet? Nie możemy na to pytanie odpowiedzieć ze 100% pewnością, choć tak naprawdę warianty były tylko 2. Wszystkie panie zostały oskarżone o czary i obcowanie z diabłami. Czyny takie w teorii były ścigane z urzędu przez specjalnych instygatorów i z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia chociażby w historii Kaśki z Kuślina. Czy tak się stało również tym razem? Śmiem wątpić. Po pierwsze, tych kobiet było po prostu za dużo. Po drugie, jak już nieraz się przekonywaliśmy w czarnych kartach Wielkopolski, prawo było magdeburskie, ale jego stosowanie już polskie. Jak mówiłem wcześniej, nie znamy pewnej odpowiedzi na pytanie, co się stało z pozostałymi kobietami, ale dzięki pracy pana Jacka Wijaczki możemy pokusić się o pewną hipotezę. W podobnym procesie z miejscowości Jędrzejewo w pobliżu Gniezna również doszło do wielu oskarżeń, ale nie wszystkie zamieszane w tę sprawę osoby zostały stracone. Wydaje się, że tak długo jak długo nie było konkretnego oskarżenia od jakiegoś rzekomego pokrzywdzonego w stosunku do danej osoby, to nawet brutalnie przesłuchiwani świadkowie mogli liczyć na pobłażliwość sądu. Oczywiście, nic już nie było takie jak wcześniej. Kobieta, której nazwisko choć raz padło w procesie o czary i nawet wywinęła się od stosu, na zawsze już zostawała podejrzaną. Znane są przykłady, gdy uwolniona z jednego dochodzenia po 3 czy 5 latach płonęła na stosie w wyniku zupełnie innego procesu. Czy tak się zdarzyło w naszym przypadku? Nie wiem. Dopiero zaczęliśmy naszą przygodę z księgą wójtowską miasta Poniec. Jeżeli jeszcze kiedyś spotkamy na jej kartach Katarzynę Krystkową, Małgorzatę, Maruszę Rachwałkę czy Annę Wraśkę, damy wam znać. Chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, który dla współczesnego widza, zwłaszcza takiego, który ma coś wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, może być irytujący i wręcz nielogiczny. Jak to w końcu było? Większość miast podlegała prawu magdeburskiemu, a co sprawa to jakiś wyjątek, jakieś odstępstwo i w bardzo podobnych procesach mogły być różne wyroki? Prawo stosowane w większości ośrodków miejskich na obszarze I Rzeczypospolitej do połowy XVI wieku opierało się na 2 kodeksach, czyli na zwierciadle saskim i Weichbildzie magdeburskim. Było to stare prawo wywodzące się ze średniowiecza. Prawdziwa rewolucja wydarzyła się w 1532 roku, gdy na Sejmie Rzeszy uchwalono Constitutio Criminalis Carolina. Był to pierwszy z prawdziwego zdarzenia kodeks prawa karnego przygotowany pod auspicjami cesarza niemieckiego Karola V i od jego imienia popularnie zwany Karoliną. I co? Czy to oznacza, że już w 1532 roku w Poniecu stosowano zapisy z Karoliny? Oczywiście, że nie. Do tego był potrzebny Bartłomiej Groicki, mieszczanin krakowski, prawdopodobnie absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego 2 fundamentalne dzieła, wydane w 1558 roku, artykuły prawa majdeburskiego, które zowią Speculum Saxonum, czyli przetłumaczony na język polski skrót Zwierciadła Saskiego i Weichbildu oraz wydany rok później Postępek sądów około karania na gardle, czyli streszczenie i tłumaczenie wspomnianej wcześniej Karoliny. Takie były źródła prawa magdeburskiego w XVII wieku w Polsce. Trzeba dodać, znajomość zwierciadła, Weichbildu czy Karoliny była nikła. Tak naprawdę, jeżeli w ogóle, to sięgano głównie do dzieł Groickiego. Tyle o źródłach. A teraz o ludziach, którzy te przepisy mieli stosować. Współczesny człowiek jest przyzwyczajony do tego, że na sali sądowej ma do czynienia z profesjonalistami, ludźmi, którzy wiele lat spędzili ucząc się prawa i jego stosowania. Oczywiście możemy mieć współcześnie zastrzeżenia co do przewlekłości postępowania lub wyrok może nam się nie podobać, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, sędzia to człowiek, który spędził minimum 8 lat studiując w pełnym wymiarze prawo. Z reguły jest to więcej, bo około 10 lat. To samo można powiedzieć o prokuratorach czy adwokatach. To teraz popatrzmy na skład takiego sądu wójtowskiego lub burmistrzowskiego. Wójtem czy burmistrzem zostawał zazwyczaj jeden z najbogatszych mieszczan,
Czyli tak właściwie kto? Kupiec, sukiennik, złotnik, niewątpliwie wysokiej klasy specjalista od handlu winem, produkcji tkanin czy wytwarzania biżuterii, ale nie prawnik. To samo dotyczyło ławników i rajców. To nie byli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale zwykli kupcy i rzemieślnicy, którzy po prostu od czasu do czasu robili sobie przerwę od prowadzenia interesów i decydowali o życiu i śmierci swoich współobywateli. Oczywiście nie oznacza to, że mieszczanie w ogóle się nie kształcili na wyższych uczelniach. Dla bogatych mieszkańców miasta edukacja dzieci też była swego rodzaju inwestycją. Jednak mówimy o przeciętnym miasteczku. Zwykle najbardziej uczonym człowiekiem w aparacie miejskim bywał pisarz. To on prowadził księgi, znał łacinę, niemiecki i obowiązujące prawo, a nawet mógł mieć akademickie wykształcenie prawnicze. Czy to, że większość składu sędziowskiego nie zajmowała się zawodowo studiowaniem kodeksów, oznacza, że wszystkie wyroki były złe lub że wydawano je z pogwałceniem obowiązującego prawa? Oczywiście, że nie. Wydawali je mężczyźni w sile wieku i o sporym doświadczeniu życiowym, cieszący się zaufaniem ogółu, obznajomieni ze zwyczajem i praktyką prawa miejskiego nabytymi przez uczestnictwo w sprawach sądowych. Ich dekrety często charakteryzowały się większym rozsądkiem i pragmatyzmem niż to, co za dany czyn przewidywała na przykład Karolina, bo jak wynika choćby z odszukanych przez nas przypadków, opowiedzianych w kilku poprzednich odcinkach, często wyroki łagodzono. Niestety skazani za czary rzadko mogli liczyć na łaskę sądu. Na dziś to już koniec. Bardzo dziękuję za kolejną wspólną podróż w przeszłość, tym razem do Pawłowic. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, dajcie kciuka, napiszcie komentarz i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. To dla nas bardzo ważne, bo pozwala dotrzeć z naszymi filmami do szerszej publiczności. Następna historia będzie nietypowa. Opowiemy sobie bowiem o pewnym seryjnym zabójcy. Zapraszam na odcinek pod tytułem Czas trwogi.